Witajcie moi drodzy, oto 16 faktów na temat Singapuru. Dowiedzcie się podstawowych informacji na temat tego wspaniałego kraju już teraz. Oficjalna nazwa Singapuru to Republika Singapuru. Ponieważ Singapur charakteryzuje się społeczeństwem wielokulturowym, w Singapurze obowiązują 4 języki urzędowe: angielski, mandaryński, malajski i tamilski. Angielski jest używany do porozumiewania się pomiędzy grupami etnicznymi. Ponadto uczniowie uczą się w szkole także swoich języków ojczystych, aby chronić dziedzictwo kulturowe poszczególnych grup etnicznych. Walutą Singapuru jest dolar singapurski. 1 dolar singapurski jest wart około 3 zł. Na banknotach używanych obecnie w Singapurze widnieje twarz pierwszego prezydenta kraju, Yusof bin Ishak. Jednak za ojca założyciela Singapuru powszechnie uważa się inną osobę, pierwszego premiera kraju, Lee Kuan Yew. Pod jego rządami Singapur przeszedł transformację z kraju trzeciego świata w kraj pierwszego świata. Liczba ludności Singapuru na dzień tworzenia tego filmu jest szacowana na około 5,6 miliona osób. Całkowita powierzchnia Singapuru wynosi 734 km². Warszawa z kolei zajmuje powierzchnię 517 km². Innymi słowy, stolica Polski zajmuje prawie 3/4 powierzchni Singapuru. Jednak liczba mieszkańców Warszawy stanowi zaledwie 1/4 populacji Singapuru. Singapur jest wyspiarskim państwem miastem, którego powierzchnia obejmuje 64 przybrzeżne wyspy. Niektóre z nich są dobrze znanymi miejscami turystycznymi jak Sentosa i Pulau Ubin, podczas gdy inne zostają nietknięte przez człowieka. Na fladze Singapuru widnieje kolor czerwony, symbolizujący jedność i równość, biały, czyli czystość i pokój, oraz półksiężyc i 5 gwiazd, symbolizujące demokrację, pokój, postęp, sprawiedliwość i równość. Singapur był kiedyś częścią Malezji, która jest państwem federalnym. Jednakże polityczne i ideologiczne różnice między przywódcami Singapuru i rządu federalnego Malezji spowodowały, iż malezyjski premier Tunku Abdul Rahman usunął Singapur z federacji i 9 sierpnia 1965 roku Singapur stał się niepodległym państwem. Singlish to słowo oznaczające singapurski angielski. Ten styl mówienia łączy język angielski z wpływami różnych innych języków używanych w Singapurze, takich jak malajski, dialekty chińskiego czy też język tamilski. Często spotykane singapurskie wtrącenia obejmują la, le i lo. Używane są do podkreślenia pytania lub stwierdzenia. Na przykład ken la znaczy, że można coś zrobić lub że jest możliwe do wykonania. Zjawisko zwane chopping występujące w Singapurze polega na rezerwowaniu stolików i miejsc siedzących w centrach ze straganami z jedzeniem, food courtach i innych miejscach, gdzie podaje się jedzenie, przy użyciu rzeczy takich jak paczki chusteczek, parasole czy też inne prywatne drobiazgi. Miejscowi znają ten system i dostosowują się do niego. Jeśli zobaczysz zatem jakąś rzecz na stole, znaczy, że to miejsce jest już zarezerwowane. W singapurskich centrach ze straganami z jedzeniem, tzw. hawker centers, spróbować można najrozmaitszych autentycznych dań lokalnej kuchni, czy to chińskiej, indyjskiej, czy też malajskiej, a wszystko to w przystępnych cenach. Niektóre stoiska prezentowane były nawet w przewodniku Michelin. Możesz tutaj spróbować dań takich jak kurczak z ryżem po hainańsku, laksa, char kway teow i wiele innych. Singapur często jest określano po angielsku jako Fine City, czyli z jednej strony porządne miasto, a z drugiej strony miasto kar. Miastem kar Singapur jest ze względu na bardzo sztywne i jasno określone przepisy, natomiast porządnym miastem określane jest przez czystość i porządek tutaj panujące. Do rzeczy nielegalnych w Singapurze należy m.in. chodzenie nago po domu, rzucie gumy, głośne zgromadzenia i imprezy po 22 oraz podłączanie się do czyjegoś Wi-Fi bez zezwolenia. Najlepszy czas na zwiedzanie Singapuru przypada pomiędzy lutym i październikiem, ponieważ opady są wtedy najmniejsze. Jeśli nie jesteś fanem tropikalnego ciepła, unikaj okresu od maja do czerwca, ponieważ jest tu wtedy najgoręcej. Singapurczycy uwielbiają chłodne pomieszczenia, dlatego w miejscach takich jak supermarkety, hotele i biura klimatyzacja działa zazwyczaj na pełnej mocy. Jeśli jesteś wrażliwy na nagłe zmiany temperatury lub nie lubisz chłodu, zabierz ze sobą bluzę na zwiedzanie miasta. Pomoże Ci we wspomnianych klimatyzowanych pomieszczeniach. To były podstawowe fakty na temat Singapuru. Jeśli dowiedziałeś się czegoś ciekawego, daj nam łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić nowych materiałów na temat krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dziękujemy i do zobaczenia.